Nasi kochani bracia Romowie za połowę ceny dali mi 24-karatowy naszyjnik. Ja nie jem miodu, ja wpierdalam pszczoły. A czemu w ogóle jak się stało, że Audi pojechał pierwszy? Nie kameruj Crocsa. Crocs ma kupę. Lazłem w gówno, ale dobra. To się wy... Wpadliśmy na pojebany pomysł, genialny pomysł. Pojedźmy na Bałkany. Wybieraliśmy Rumunię. Byliśmy 3 auta w budżecie do 5000 zł. 2000 zł mogliśmy wsadzić modyfikację, żeby cały projekt zamknął się w 7000. No całkiem pojebany pomysł. Także zobaczymy, co się wydarzy na tym wyjeździe. Pierwsze 2 godziny pokazały, że to nie będzie łatwy wyjazd. A group of friends sets off into the unknown with nothing but 3 cheap off-road cars and one goal: to experience a real adventure. Deep in the wild Romanian mountains, they face harsh terrain, their own limits, and the unpredictability of nature. Every mile brings new experiences, proving that the best stories begin where comfort ends. O ja pierdolę. Ale on jest śliski, to w ogóle siła nie działa. Brawo! Pięknie, pięknie, pięknie. Tak. Romania Expedition 2026. Because sometimes all it takes is stepping outside. Napiszcie w komentarzu, czy uważacie, czy my jesteśmy normalni, czy raczej cych nienormalnych. Bo ja już swoją opinię mam, ale czekam na waszą, jest ciekawy. Jeszcze dobrze, słońce nie wstało. A zobaczcie, Maciek już śniadanko piści, warzywne, dzisiaj takie dietetyczne. Spokojnie, jeszcze jajeczniczka będzie. Kawusia jest też. Kto tu wstał? O, Michał wstał. Nie ma pola w sieci. Michał wstał, bo mu Webasto nie zgasło, dlatego musiał Tak, wstać. wypaliłem całą ropę z Webasto i dygawka była rano. O Jezu. Maciek wstał, no wiadomo, to franny ptaszek. I tu troszczy się o nas zawsze, żeby tu było nam dobrze. Już będziemy ogrywać zaraz. Paweł wstał, Paweł. tak, I już tu się woda gotuje. Kubuś też wstał. A reszta księżniczka i książę śpią. Król Dąbek śpi. Król Dąbek pierwszy. Węzeł północny, cieplny, węzeł południowy, cieplny. Jest 2 systemy. W innym systemie zrobione. Najpierw jeden właściciel opowiada o swoim systemie. Idziemy. System cieplny. Webasto przykryte kocykiem, żeby nie zmarzło. Bo tam moje buty są.
się A suszą. moje zamarzły. Myślałem, że się od wydechu nagrzeją. No i proszę, tu trójniczek tym profesjonalnym uszczelniaczem cieplnym owinięty. No i rozdzielone na dwa. Jedna rurka do jednego pojazdu, druga do drugiego. Ciepło można regulować poprzez wciskanie skarpet do tej rury i przysłanianiu wylatywania. No i tak, tu jest północny węzeł cieplny, Idziemy na południowy. Michał, przedstaw południowy węzeł cieplny. Południowy węzeł cieplny, pozwólcie, ja zajdę od drugiej strony. Tu mamy jednostkę napędową w postaci 5 kW, Webasto chińskie, sterowanie u mnie, czyli w bazie. Tu mamy pięknie rozłożoną rurę Spiro od okapu. Czekajcie. Kierowniku, produkcja przyszła, będzie trzeba udzielić wywiadu. No i tu mamy węzeł cieplny, rozdzielenie. Spójrzcie, z jaką dbałością o uczciwość, żeby ciepło trafiało uczciwie do jednego i do drugiego wozu. Jest równo po środku i tu już dziełem z rządzeniem losu, komu więcej, temu więcej poleci i idzie ciepło. Co prawda rano skończyła się ropa i Węzeł cieplny jest bardziej wydajny. północny bardziej wydajny. I ja się obudziłem, myślę sobie, trzeba zejść do kotłowni i pierdolnąć z 2 szufelki koksu do kotła, a patrzę się, a w kotle wygasło. Zupka chińska o poranku, najlepsze jedzonko. Wodę się tu nagotuje. Woda ze studni rumuńskiej. A, czysta. Krystalicznie czysta, z wiaderka krystalicznie biała. czystego. Tak jest. Ale wyszło słoneczko, od razu kilka stopni cieplej, nie? Cieplej, dużo cieplej. Kurde, bo nad ranem to chyba mróz był, co? Wiesz co, no z -3 mogło być. No, Bo było. tak gdzieś koło 6:30 mówię, odpalam auto, bo kurczę, jest zimno. I po co ci Webasto w aucie, jak ona nigdzie pali? Nie, pewnie, że nie. Ogólnie mała kubatura, nas dwójka to 2 grzejniki. To żeśmy nagrzali, teraz to wszystko pokażemy. Ale mimo wszystko szyby od środka przymarzły, no to zapaliliśmy na chwilę auto, pół godzinki pochodziło i ciepełko. Spalanie pewnie pół litra na A to godzinę. minimalne, jak ona pali normalnie 11,5 litra gazu, to na postoju to jak spali, nie wiem, litr na godzinę to chyba maks. Dobra, jaką Łukasz? Jakobu, czy spałeś się? Dobrze, spało się wygodnie. Nic nie było zimno, ani nic. Lepiej pewnie nawet niż tym Webasto, co je wywaliło i się spało. Łukasz, mamy pełne menu dzisiaj w ofercie. Co tam kuchnia dzisiaj proponuje? Mamy tak, rosół zwykły, tradycyjny polski na Włoszczyźnie. Amore pomidore, takie łagodna pomidorowa, poniedziałkowa. A tu azjatycki Pięć, smak, a ja 5 smaków. Azja, jestem Azja. I jeszcze ser w ziołach. Nie, ja Azja jestem. Ja nie. Azja? Azja. No to będzie Azja. Na dowód na to, że był mróz w nocy, a w aucie i tak było Webasto, po wyłączu chodzone. Zobaczcie. Widzicie? Sople wiszą pod autem normalnie. O, cyk. I voilà. Jest część kuchenna, gdzie jest lodówka. Tu się mieści torba z całymi kuchniami. Przystępujemy do pomiaru powierzchni apartamentu. Cyk. No kurczę. Ciutkę ponad 2 metry długości. Na 70 mniej więcej, co da nam zaraz wynik. Wysokość zaraz zmierzymy. Otóż powierzchnia mojej mikrokawalerki wynosi 1,4 metra kwadratowego. Powierzchnia spania, więc wychodzi lepiej niż w Suzuki. Wysokość, moi drodzy, no takie 65 cm.
wygodny materacyk, cieplutko, Webasto grzeje, piękne zielone wnętrze, stylowo urządzone, wentylacja, rekuperacja, klimatyzacja, skóra i w ogóle. Pokaż to jak się tu grzejemy. Pokazuj. Jak się tu grzejemy? Proszę, na dachu jest Webasto w takiej skrzyneczce. 2 kW. 2 kW, nie za duży. Proszę. Sterownik centralnego ogrzewania jest w środeczku. Ustawiamy sobie zadaną temperaturkę. Webasto sobie samo tam grzeje do zadanej temperaturki. Rureczka podzielona dzisiaj, bo grzane były 2 samochody. Tu rureczka sobie wchodzi do apartamentu. Uszczelniamy tą przestrzeń brudnymi ubraniami, które już użyliśmy. W środeczku jest miło, cieplutko, przyjemnie. Można sobie pooglądać filmy na dobranoc. Rozkminiamy ile mamy stopni na zewnątrz teraz. Mamy tutaj 47 Fahrenheitów. Ile to jest 47 Fahrenheitów? Wiem, że 72 to jest jakieś 21 chyba stopni, a 32 to jest 0, a każde 2 Fahrenheity to jest, czekaj, 1 stopień? Czy pół stopnia? Nie, 1 chyba. Czyli tak mamy z 7 stopni, ale poczekaj, będzie szybciej. Chłopaki, jaką mamy temperaturę? 9,5 stopnia na zewnątrz. No to widzisz, to 47 Fahrenheitów to 9,5 stopnia, można się szybciej dowiedzieć. Wczoraj tą transalpinę próbowaliśmy zrobić. Dotarliśmy tam, gdzie nikogo nie było. Ślady tylko po skuterach śnieżnych na śniegu były. Zdołaliśmy pokonać jakieś 500 metrów w 2 godziny po tym śniegu i odpuściliśmy, zjechaliśmy na dół i tam u podnóża transalpiny sobie zrobiliśmy biwaczek. Jedziemy w stronę Transfogarskiej, najpiękniejszej drogi chyba jaką widziałem w życiu, na pewno jaka istnieje w Rumunii i niektórzy mówią, że najpiękniejsza w całej Europie. Zobaczymy ile tam zdołamy przejechać, czy tam będzie śnieg. Zobaczcie, wszyscy w słowiańskim przykucu, w odpowiednich strojach. To może znaczyć tylko jedno. Pomału kończymy naszą przygodę, ale dzisiaj będzie taki dzień też fajny, bo wjeżdżamy na strategikę od drugiej strony. Od szczytu nam się nie udało, więc wjeżdżamy od dołu. Za chwilę. Także lecimy. To mnie to wystarczy. Maciek, najedź sobie tylnym... Dobra, idzie. Poczekaj, niech nie zejdzie. Weź, nie udawaj, nie umiesz. Maciek, bliżej tej, w prawo!
Jeszcze raz! Szybę się zamknij. Strategika od drugiej strony. Musimy wjechać jak najwyżej. Jedziemy od dołu do góry. Granda na sam wstydza wszystkich. Widzieliście jak fantastycznie? A co to za barwy bojowe? Słuchaj, no ostatni dzień. Walczymy do końca. Napiszcie tutaj w komentarzu, czy spoko te barwy, czy byście użyli innego koloru. Słuchajcie, obudziliśmy się rano nad rzeką i patrzymy, że jedzie Dacia Duster, taka podejrzana do góry na Transalpinę, po czym po jakimś czasie wraca i za chwilę jedzie Dacia Duster już z żandarmerią w aucie typu chyba jakiś Hilux czy coś takiego. Pewnie zobaczyli te ślady tam na tym śniegu i się może wystraszyli, że tam ktoś wjechał i nie mógł wyjechać. Także będą mieli małe zdziwko, że będą musieli parę kilometrów na nogach iść do góry po tych śladach i się okaże, że tam nikogo nie było. Znaczy w sensie my byliśmy. Także przepraszamy was panowie rumuńscy strażnicy, że musieliście po tym śniegu iść, mimo czyste buty. Tak, Kuba? Ty mordo, czekaj, bo jestem tak skupiony, że zaraz mi mózg eksploduje od tego podjazdu. A tak było. That's the solution. A jedyne jest powolutku do przodu. Sześćdziesiątka. Ostatni wyjazd z tobą. To wysiądziesz? Nie wysiądę. Ostatni nas jadę z tobą. Patrz. No to i co? No i nic, ja też bym chciał. No to se jedź. No ale ty możesz wysiąść. No, ale ostatni nas jadę z tobą. Ale dlaczego?
Dlatego. Zobacz jak jadą, patrz. Widzisz? Ale nie, ty musisz być jak oni. Musisz pokazać co potrafisz, co nie? Zobacz. No to co? Nie drzyj się, bo się nagrywa. No to niech sobie nagrywa, bardzo dobrze. No to stój! Ja wychodzę. Stój, ja wychodzę. Chcę nagrywać tylko. Ależ to jest wykurwiście pięknie. Ależ to pierdolę jaki widok, to jest masakra. Dawaj Paweł, jedyna i opór w gaz. Jadę. Na razie wchodzę to na mięciutko. Ale pion jest niezły. Ale idę. Normalnie czad. Mogę czy nie mogę? Czy lepiej na tych oponach? Bo my nie będziemy zjeżdżać, my będziemy spadać, także oczekuj przelatujących Audi. Mają skubańcy twardą psychikę. Mi się wydaje, że... Ale macie twardą psychikę. Na biegu, pierwszy raz taką wagę miałem, że potencjalnie na biegu, na jedynce, na przyciągu gazie wszystkim, autem nie jechało tak na biegu tak, tylko tak super. Michał, jak to jest mieć taką twardą psychikę? Ja nie jem miodu, ja wpierdam pszczoły. Pyt do przodu, 3000 obrotów i wjechaliśmy bez żadnego mydła. Ale już taki pion całkiem powiem wam. Nie było, ja mówię, Boże, żeby... Jakby tylko gdzieś tam jakiś troszkę deszczu popadało, to nie ma szans, ale tam jakaś rolka na pewno była. A Maciek film se ogląda, nawet wychodzi. Maciek sobie film ogląda i w ogóle się tym nie przejmuje. U Maćka klan leci.
No piękne są te widoki w tych rumuńskich górach. O każdej porze roku. Tam jest po prostu pięknie. Trzeba włączyć tryb sportowy chyba, kurde, i obrócić kroksy. A my jadąc w górę i w górę w końcu dotarliśmy do linii śniegu. Chcieliśmy sprawdzić, dokąd dojedziemy. Wyjechaliśmy na najwyższy nasz punkt tym razem. Strategika od drugiej strony. No ale pomału tu chłopacy nie dają rady. Powkleja ani w śniegu. A jeżeli nie widzieliście poprzednich dwóch części, to serdecznie Was zapraszam, bo cała historia zaczyna się na początku. O, piękna sytuacja. More power, nic nie dało rady. Ty. Jak ta piłka? Wasz miał to gdzieś, ty. Ja, auto idzie do przodu. Czekaj, a w ogóle coś się odcofa? Nie. Hamulec masz Weź, ścięty? no weź Hamulec? No hamulec mam. No i... Mam proste koła, zobacz. Czekaj. Kręci po prostu koła? Tak, wszystko jest pod kontrolą. More power, Maciek! More power! Machaka w dziurze. Spokojny dzień. Jak zawsze. Za chwilę zawrócimy, bo to już koniec będzie jazdy. To jest chwilę z górki, to może... A czemu w ogóle jak to się stało, że Audi pojechał pierwsze? Nie wiem, Tego bo nie czaję. Kuba go puści niepotrzebnie. Mówię, że to my wytyczamy ślady, a on po swojemu. Odkleić? Nie, ale jak on by jechał na trakcji, to ja podejrzewam, to jest mniej śniegu niż tam wczoraj. On to przejdzie. Tylko speed and power. Tylko tam bo... dalej na tej polanie już masz siek. No ja wiem. Ciągnij. Speed and power, Ja kurwa. coś ciągnie, bo nic nie czuję teraz. Nic nie Ale czuję. czekaj, nie, wyłączył się pilot, dobra. Speed and Niech Didi power. odejdzie, ja się boję o nią. Speed and power. No i już, patrz. Maciek, kręć! Maciek, kołami! No ja się boję, żeby coś Nie! Kręć kołami! Musicie lina zaczepić dopiero, wiecie, czy się lina nie zaczepiła. A tu się ślizgasz na śniegu. No podczas tego wyjazdu na pierwszym miejscu, jeżeli chodzi o ilość wyciągania, jest Maciek, a na drugim Michał. Zwijaj. Chciałbym powiedzieć, że Audi kłatruje, ale niestety nie kłatruje. Pracuję. Tylko my tam możemy przejechać, ale już nie będziemy czasu marnować, bez po 14 zjeżdżamy tą drogą. Oho. Dobra, jedź normalnie. Po tym wyjeździe stwierdzam, że z kierowcami Audi jest tak samo jak z kierowcami Patrola. Niby myślą, że gdzieś wiadą, ale tak naprawdę zawsze trzeba ich wyciągać.
Zjeżdżaliśmy już w kierunku miasta, ponieważ tego dnia chcieliśmy sobie zrobić dłuższy kamp, bo tak naprawdę nie mieliśmy okazji jeszcze skorzystać z pogody, a tego dnia pogoda była naprawdę fajna. Co tu się Kuba t***iło. Ty, no powiem ci szczerze, że gościu chyba nie jest do końca trzeźwy. Tak? Przyjechał mundur Rumunii, zobacz, i nawet auto rzeczy. Siemanko, jestem Michał. Na pewno znacie mnie już z kanału Łukasza Extreme Media. Na wyprawę do Rumunii z chłopakami wybrałem Sankyong Rexton. Czemu taka fura? Czemu tak niecodzienny samochód? Mogłoby się wydawać, że będzie to zły wybór. Będzie to auto awaryjne, a tymczasem Sankyong Rexton, 2004 rok, silnik 2.9 turbo diesel. I tu jest właśnie jego największy plus. Tu pod tą maską siedzi piec z Mercedesa. Najlepszy piec. 2.9 TD na zwykłej pompie, zero elektroniki. Piękna, duża fura, dużo kubatury w środku. Mam tam sypialnię, komórkę lokatorską, prysznic, kuchnię, wszystko. Nie, ale bardzo wygodne auto. Jak na razie prawie bezawaryjne, z jedną malutką awaryjką, można tak powiedzieć, którą sam stworzyłem wyjeżdżając jeszcze na tą wyprawę, ponieważ zabrałem się za wymianę sprzęgiełek. Sprzęgiełko jedno uległo uszkodzeniu, założyłem stare i tak na początku trochę walczyłem z tym przednim napędem, ale finalnie przy pomocy kolegi udało nam się złożyć sprzęgiełka na sztywno i od tego czasu już był spokój z autem. Auto zakupiłem całkowicie cywilne, prawdopodobnie od pierwszego właściciela z Niemiec. Auto ma, i tu o dziwo, możecie nie uwierzyć, ale tyle ma. 129 w tej chwili mu skoczyło przebiegu. Było całkowicie cywilne, modyfikacje i tu nie było ich za wiele, ponieważ tak, lift jest po najmniejszej linii oporu na podkładkach plus 2 cale, wymiana felg na coś w okolicach ET0, opony 31 cali. Przy tych modyfikacjach zawieszenia, czyli plus 2 cale, już nic nie ociera, wszystko się mieści, bardzo fajnie się jedzie, stosunek mocy do kół jest ok. LED bar, jaki tam miałem na półce, ale konkretny. Bagażnik dachowy, samoróbka z profila kwadratowego, boks dachowy, kabina prysznicowa. I co jeszcze? Pod maską dołożyłem pompkę przepływową, żeby można było sobie wziąć prysznic. A więc dobra, porozmawiajmy o pieniądzach. No, auto w zakupie, coś około 7000, lift jakieś 400 z hakiem. No i tu jest teraz dylemat, jak to potraktować, ponieważ reszta zabawek użytych do tego auta po prostu zdjąłem z półki w garażu. LED leżał, opony jakieś miałem, ponieważ zajmuję się tym na co dzień, no takie akcesoria miałem, więc wszystko ponad koszt samochodu, liftu, czyli podkładek i z eksploatacyjnych rzeczy przed wyjazdem wymiana oleju w silniku i tu chłopaki z hurtowni jeszcze mi w ostatni dzień dali złe filtry, także wyjąłem filtr oleju, wymyłem zmywaczem do hamulcy, założyłem stary, zalałem olej, przejrzałem oleje w mostach w skrzyni i w zasadzie nic poza tym nie robiłem. Żadnych klocków, tarcz ani zawieszenia nie ruszałem, bo jest wszystko ok. Zapraszam na pokoje. Zaczniemy od tyłu. Na kuferku wylądowała saperka z obi saperka i mocowania, takie jak się w komórce. I patrzcie, tyle kilometrów, ktoś by powiedział, Boże, pozabijasz kogoś tą saperką. Takie mocowania z obi do mocowania łopaty w komórce wytrzymały, nie odpadła ani razu. Co tu mamy? Wspomniany, zakupiony Camp Box, fajny, kupiłem go używany, gościu zmienił na większą zabudowę, bardzo niski, przez co mamy tu bardzo dużo miejsca, fajne materace. Tu mamy zabudowę, takie skromne to nie, kuchenka zwykła kamperowa na kartusze,
wysuwany dodatkowy blat, no i cały pierdolnik, wifuny, nie wifuny, jakieś tam konserwy. Oczywiście wróci to do Polski, bo człowiek zawsze nabierze więcej niż jest w stanie przejeść. Śpiworek, kocyki. Tam miałem jeszcze przelotkę założoną na wlot z Webasto. Oczywiście auto nie miało przyciemnionych z tyłu szyb, a wymóg chwili był taki, że wszystko na ostatnią chwilę, więc pojechałem kupić najzwyklejszą folię, czarną jak węgiel, a że ja nie mam w ogóle nie mam cierpliwości do tych rzeczy, więc zwykła folia, nie żadna folia przyciemniająca i sobie ociemniłem pod domem w ciągu 15 minut szyby. No i fajnie, bo przynajmniej cały pierdolnik, za przeproszeniem, w środku jest niewidoczny, a z zewnątrz jako tako to wygląda. I teraz tak, ogólnie ten boks jest taki, że jest składany jak puzzle i docelowo ma się tu opierać na fotelach złożonych. Ale by wykorzystać jak najwięcej miejsca, fotele wymontowałem i w obi dokupiłem tylko kantówkę i zrobiłem stelaż, a pod spodem mam miejsce na skrzyneczki ze wszystkim, nie? Z jedzeniem, z ciuchami i tak dalej, i tak dalej. W środku jak w środku. No, nie jadę sam, więc pełny pierdolnik pod nogami, wszystko co jest potrzebne pod ręką. O dziwo klima działa, jest fajnie. CB to podstawa, żeby była łączność. No i taki to jest mój śmieszny samochodzik na tą wyprawę. Choć zadziwił mnie bardzo pozytywnie, jestem bardzo zadowolony z tego auta i myślę, że na razie zostanie, dopóki nie wrócę do Polski, więc piszcie już w komentarzach propozycje cenowe. Na pierwszych kupujących czekam już na granicy. Mam nadzieję, że będziecie mieli wypisane umowy. Na tą przygodę pojechałem, bo udało się zorganizować fajny zestaw kolegów, znajomych. Uwielbiam ten kraj, uwielbiam te strony podróżowania niebywałe, że tu jeszcze można napotkać takie regiony, w których czas się zatrzymał w latach, porównując do Polski, gdzieś jakieś tam późne lata 90., coś koło tego. Niesamowita przygoda, sprawdzaliśmy możliwości naszych aut, przede wszystkim bardzo dobry humor, bardzo fajna atmosfera. No i myślę, że ten format jeszcze powtórzymy, bo wyszło rewelacyjnie. Karolina nie chce nam podbijać kontentu, więc ja będę pod prysznicem dzisiaj. Ja zostaję zaraz operatorem. Bez dźwięku, takie My też się uczymy na błędach i kolejny raz jak pojedziemy na taki wyjazd, robimy tak, że robimy dzienną zrzutkę, albo nawet na cały wyjazd. Każdy daje do puli 500 zł na jedzenie. I wtedy kucharz Maciek, bo Maciek jest naszym kucharzem tutaj, idzie do sklepu i sam robi zakupy, wybierając jakby najlepsze produkty, które według jego zdania będą najodpowiedniejsze. A nie, że jeden idzie robi, kupuje to, drugi tamto, później temu nie smakuje, tamtemu nie smakuje. I są jakieś takie potrzebne rzeczy. Kupi Maciek i wtedy będziemy mieć pretensje do Maćka, nie? Wszyscy. Widzę błędy w tym. No. Wiele błędów. Padle. A i kupiłem jeszcze taki specjał, tutejszy, ichniejszy i też smakuje. Wypowiedz się na temat rozwiązania proponowanego przez Łukasza T. Czyli to, żeby PS Malaga. zrzutka była, Malaga mówi ten i tak dalej. No, czyli ta zrzutka, nie wiem czy to wyjdzie, bo nie każdy wszystko to je, ale na temat gotowania Maćka to jak najbardziej tak. Jak nie każdy je? Przecież Maciek robi wszyscy co jedzą, no jak? Zrzutka tak, przecież wszyscy jemy. Jak najbardziej. Nie, no tak, tak. Tak, no to tak powiem. A każdy może sobie potem kupić co chce jeszcze ze swoich pieniędzy. Ale czekaj, Tak, dobry pomysł. Łukaszku drogi, co ty tu wyrabiasz? no zobacz, pokażę ci coś kurwa. Chcesz zobaczyć czary? Magię chcesz zobaczyć? Chcę. Patrz. O, mi się rozłączył. Spadł mi? Nie. Dobra, to ci nie pokażę magii. Teraz, albo pokażę ci może, czekaj, patrz. Widzisz?
Jaka magia? A my, korzystając z pięknej pogody, dylektowaliśmy się na rumuńskim śmietnisku, bo tak naprawdę ten kamp rozbiliśmy przy samej wiosce, gdzie ludzie magazynowali odpady i śmieci. No może nie wszyscy, ale było tam niezbyt czysto. Michał, jak dzisiejszy nocleg na lokalnym rumuńskim śmietnisku? Super, fajnie. No wieczorem jak żeśmy się kładli, to było tak lajtowo, fajnie, cieplutko. Szczególnie jak ty się kładłeś. Tak, już miałem w zamiarze, a po co Webasto podłączać? Ale odpaliłem Webasto, położyłem się, kurza, no za gorąco, nie? Wyłączyłem. No i poszedłem spać, spoko, budzę się w nocy. O nie, kapitanie. Cyk. I ogień. No i rano było 21 stopni w chałupie. Także całkiem znośnie. Warunki akceptowalne. Można żyć. Maciek, przeżyłeś? Ja? Wspaniale. Zrobiłem sobie w ogóle rozprowadzenie ciepła na pół pojazdu. Regulowane nawiewy i tak dalej, cieplusieńko, wygodnie, jak tu widać w mojej sypialni, tylko nie posprzątane. Wstałem z samego rana, wypiłem sobie kawkę, posiedziałem sobie sam, odpaliłem ognisko na nowo, posiedziałem przy strumyku, poczekałem jeszcze z godzinkę, wszyscy wstali, śniadaneczko już zjedzone, pijemy herbatkę, zmywamy naczynka, pakujemy się i... Co tam? Jak dzisiejsza nocka? Dzień dobry. Nocka była fantastyczna. Posiedzieliśmy do 12 gdzieś przy ognisku. Nad ranem troszkę było zimno, ale przepaliłem lekko auto. Gdzieś tam włączyłem temperaturkę, podgrzało się. O, jak woda burzuje, pa. O kurwa, po ciśnieniu ucieka. I co? No i wstaliśmy po 7 chwilę, kawka, herbatka, jedzonko. Jedziemy dalej. A u ciebie jak nocka? Bardzo fajnie, jestem już zahartowana, przyzwyczaiłam się do zimna, więc myślę, że teraz przede mną już biwaki tylko w styczniu, w lutym, kolejny etap. Nie, a tak na serio to fajnie, ale jednak jak było trochę cieplej, to było przyjemniej pewnie w nocy. Wyspany? Wyspany. Zmarzłeś? Nie. Panie Ciepluszku, jak nocka? Wyrwiesz mi włosa z nosa? Nie ma problemu, daj, czekaj. Nie, będzie bolało. Wyjątkowo ciepło było, dobrze napierdziałeś tej nocy, nie? Także cieszę się, że już wychodzi słoneczko, miało być 10 stopni, a był przymrozek taki, że tutaj woda zamarznięta w baniaczku. Ale co, jesteśmy zahartowani i słyszałem, że jesteś dumny ze mnie, że po 2 dniach nie pojechałem do domu. Także obóz przetrwania. Pięknie. Pięknie. I mamy wszystkich uczestników wyprawy. Dla mnie nocka była bardzo spoko. Troszkę zimno nad ranem, bo czuć, że rosa weszła do środka, wilgoć i trochę tak było przez chwilę zimniej. No ale wyspane, spoko było, nie było źle. I co? Plan na dzisiaj jest taki, że jedziemy jeszcze w góry dzisiaj. Na końcu robimy tunel i wiadukt kolejowy opuszczony, po którym można przejechać autem, on jest dosyć wysoko nad ziemią i wracamy już do domu. Ale drogę podzielimy na 2 etapy, bo nie wrócimy na Strzała, bo dzisiaj raczej tak wyjedziemy późnym popołudniem z tych miejsc. Więc myślę, że sobie gdzieś zanocujemy na trasie, ale nie wiem, czy to będzie Rumunia, czy to będzie Słowacja. Zobaczymy, czas pokaże. O, Maciek, widzę, że jakieś nawieszka zapachowa nowa tutaj wisi. Oczywiście. Elementy wystroju muszą być. Zapach świeżych krokusów. Tak, świeże krokusy. Wcześniej miałem świeżutki ten czosnek niedźwiedzi. Nie. To wjeżdżę na kanał, panie kolego, bo mamy takie miejsce serwisowe specjalne dla ciebie tutaj. Dokładnie tak. Jak dzień bez naprawy Audi to dzień stracony. Ty zauważyłeś, że dzień bez naprawy Audi to dzień stracony? Tak, ale to dobrze jakby wpływa tutaj na mnie, bo jakby mam więcej czasu na wszystko, nie? I na przemyślenia. Zauważyłeś, że dzień bez naprawy Audi to dzień stracony? A to są udoskonalenia, a nie naprawa. To tylko poprawiamy fabrykę. Cały czas poprawiamy fabrykę. Okej. To trzeba wszystko spisać i później wysłać do konstruktorów. Kurde, ale nam kanał tu wymyślili. Zaraz będzie Maciek leżał na boku.
Patrz, Karolina. Dzień bez naprawy Audi to dzień stracony, co? To już standard. Dziwne było, jakbyśmy tak zakończyli tą podróż. No. A co dzisiaj się stało? Dzisiaj tylko udoskonalenia tak zwane. Maciek nigdy nie zdradził, co się stało. Okej, To czyli potem na Allegro. tam daily to takie. będzie. Tak. Że trochę... Dokładnie. To już jest, musi się wpisać w klasykę naszego wyjazdu. Nie, to odklinę. Ale w ogóle patrz. Maciek, jak chcesz, to możemy tutaj codziennie na noc wracać w to miejsce. Manualna? Patrz, manualna skrzynia, ale z chłodzeniem, kurwa. No. Szok, nie? Przewidzieli cię. Tak, przewidzieli, kurwa. Zostaw, będzie uziemienie. Będzie ten. Będziesz miał jak pasek ten magnetyczny z 90 lat. Po szybkim serwisie Audi wyruszyliśmy dalej, aby przejechać jedną fajną drogę, o której się dowiecie zaraz, czemu była fajna. No i przygoda, żadnej chwili nie szkoda. Pięknie sobie jedziemy skrótami między głównymi drogami, żeby sobie urozmaicić tą drogę. I przed nami jeszcze dużo fajnych przygód. Biegam trochę, żeby się podnieść. Daj mu, kurwa, daj mu! Dać mu patyka, Żeby mieli trudniej trochę. Tak. No nie mógł podjechać. Można by rzec, na 5.
Karolina, czekaj! Karolina! O! Wiesz chyba, że na razie Forerunners najgorzej radzi. Power! On jednak tak laweta. Ale ty, naprawdę te napędy są jakieś... A ci tam pierdolnięcie. No. Na miękko, nie słuchasz się starszych, bardziej doświadczonych. Technika się liczy. Technika, bohater odcinka, kurwa. To by nic nie dało, bo już wiszę w powietrzu. Co się to stało? Znaczy ty przejdziesz bo ty jesteś na wielowahach. No, Michał został na kolejnach na ramię, ja prawie też, co prawda, bo tak minimalnie czułem, tylko prawo, lewo poszło, więc wyciągać sznurek tu za fotela, trzeba go na dół ściągnąć. Ale ładną druszeczkę, nie? Zrobiliśmy tutaj, pięknie. Jest dobra melaska. Wjeżdżając na tę drogę za nami, która ciągnęła się przez 10 km, było wjazd zakaz wjazdu, droga nieprzyjezdna. No i prawie przyjechaliśmy, zostało nam pół kilometra. Także okej. Patrzcie, bo to będzie last mission. Troszkę w lewo, troszkę w lewo. Dokładnie. Patrz na mnie. Patrz na prawo. Powoli, bez gazowania. Nie skręcaj, tam. Teraz lekko. Za długo, za długo. Gaz. To będzie na kamerze? Tam jeszcze. Tam trochę. No daj prosto. No i tam. Za dużo. Ja chcę tą skarpą. Skarpą, no, prawo. A Maciek tu z piecem pewnie przejdzie. Nie, Maciek, musisz na Stasiu też to, weź go poprowadź. Odejdź, bo nic nie będzie widać. Dawaj. Tam jeszcze, tam. Wyprostuj. Prosto. Nie prostuj jeszcze. Nie, tam. I teraz jeszcze. Czekaj, bo tu był... O! Kurwa.
Paweł, jadę ci pomóc. Czekaj, jeszcze trika zajebiemy. I lecimy. No, Paweł sobie jechał i postanowił tak trochę w poprzek drogi stanąć i jednym kołem na skarpie, a drugim nie na skarpie. I prawdopodobnie dostał maila od kupy, że spotkanie będzie w gaciach już za chwilkę. Przednie koło byśmy rolę walnęli. A miałeś kamerę włączoną? No właśnie nie! Aj. Ale masakra. Wiesz co zrobiłem? Jak było, jechałem z lewą skarpą i było dobrze, nie? Ale było takie podbicie. I tak uderzyłem w nie i dupa mi podskoczyła i już czułem, że tak. Ale zahamowałem w tym momencie i koło spadło i żeśmy tak stali, tak ze skosa. Aż paliwo się wylewało. Paliwo zaczęło się wylewać, ja mówię, chyba dawaj na próg szybko, nie? I na lewy próg i opanowaliśmy sytuację i Maciek cofnął i Maciek wszedł i zjechałem, nie? I wiecie jak w bajkach, w kreskówkach czasami bohaterowi tam na przykład takie dolary w oczach wyskakują, nie? To ja podchodzę, a Pawłowi tak kupa w oczach. No to mordeczki, piszecie w komentarzu teraz, które z tych trzech pojazdów tutaj, które mamy, czyli Suzuki Grand Vitara, Audi i SsangYong, jakby waszym zdaniem sobie tu najlepiej radzi. Ale weźcie pod uwagę też budżet zakupu auta, bo już wszyscy wiecie, ile te auta kosztowały. Także weźcie pod uwagę, ile auto kosztowało, ile zostało auto wsadzone i tą całą trasę, którą oglądaliście w tych serialu, według was, które auto najlepiej sobie tu radzi z naszej kochanej trójki. Nie licząc oczywiście support carów, bo tutaj to jakby dodatek tylko do tego wyjazdu. Moi mili, wjeżdżamy na Transfogarską, przejechaliśmy odcinek taki terenowy. Jesteśmy już u podnóża Transfogarskiej, wjeżdżamy od strony południowej. Zobaczymy, jak daleko dojedziemy i czy będą misiaczki. Jak będą misiaczki, to sobie zrobimy jakieś z nimi zdjęcie, zachowując ostrożność, zdjęcie z samochodu, żeby nikt nie pomyślał sobie, żeby kiedyś tam sobie selfie robić z misiem, bo to może być niebezpieczne, a nawet nie może, a jest. To dociska. Ja na dwójce to mam gaz spakowany w podłogę i ledwo cię dochodzę po tą górkę, kurwa. Dogonimy ich czy nie? Nie, oni są nienormalni. A jak będziemy w takim tempie kotłowali gaz w silniku, to do góry nie dojedziemy. Chodź Kuba, zobaczysz jaki widoczek, chodź. Chodź, trzymaj się kurwa. Słuchajcie, pierwsza serpentynka, podjazd na Transfogarską. Troszeczkę ognia, ciepło się zrobiło, mam tutaj chłodzenie, cooler. Jest pięknie.
Popatrz tylko. Jest tu trochę naklejeczek. Dołożymy też tu Extreme Media. Piękna, kurwa. Dobrze, żeby się nie odczepiła, kurwa. I naszą z aktualnej wyprawy dorzucamy tutaj. Zobaczymy, może kiedyś tu przyjedziemy, ona jeszcze będzie. I co, Kuba, jak Ci się podoba na naszym tripie? No dopiero dzisiaj mi się zaczęło podobać. Nie, na dół, kurwa, tej góry. Żartuję, po prostu dzisiaj fajne upalanto. W pierwszy, drugi dzień też podobno było fajnie. Potwierdzam, było fajnie. Było fajnie. Wiadomo, człowiek musi się zawsze stresować w pierwszy, drugi dzień, a każdy kolejny nabiera mocy po prostu. I tą mocy już mamy i wykorzystamy, bo miała być taka tendencja zwrotna, że wracamy kiedy? Dzisiaj? Dzisiaj, a Generalnie nie. Mieliśmy wracać we wtorek, ale że trochę było zimno, siusiaki siusiakowały, to był plan, że wracamy dzisiaj. Ale dzisiaj nie wrócimy, bo dzisiaj to może wyjedziemy z Rumunii co najdalej. Nie ma czasu dzisiaj na powrót. Co żeś Paweł tu zrobił? Był lekki hardcore, mało boka żeśmy nie wywalili i zderzak się lekko zweryfikował i trzeba było go naprawić. To jest tak zwane lutospawanie. Lutospawanie na zimno, tytki, kratka i jest mega, jedziemy dalej. Przy tamie Widraru ukazał nam się niesamowity widok. Woda z jeziora zaporowego została spuszczona do zera, ponieważ trwa tam bardzo poważny remont. To, czego nie widać pod powierzchnią wody, a widać teraz, sprawia niesamowite wrażenie. Także jeżeli będziecie w Rumunii w najbliższym czasie, polecam odwiedzić obowiązkowo, bo niesamowity to jest widok. Ja bym tam wjechał pod ten prysznic, bo jest taka możliwość, tylko trzeba 2 kamienie przesunąć i by fajnie się auto przepukało. Tylko mój syn jest trochę strachliwy i się boi i mówi, że ja wariat jestem i ostatni raz ze mną jedzie. To kurwa wszystko cała prawda, normalne, dokładnie. Naszym głównym planem tego dnia i w sumie jednym z głównych planów tego wyjazdu było zobaczyć niedźwiedzie. Te dziko żyjące, chociaż można stwierdzić, że one są trochę oswojone. No nie są, są bardzo niebezpieczne, więc trzeba zachować szczególną ostrożność. Wiadomo, bo to jest dzikie zwierzę i nie wiadomo jak zareaguje. Oczywiście nie dokarmiamy tych zwierzaków. No i udało nam się zobaczyć kilka sztuk, mimo że jeszcze jest tak naprawdę przed sezonem, bo jeszcze dosyć wcześnie na niedźwiedzia, ale wrażenie podziwiania tego zwierzaka z bliska, jest niesamowite. Co prawda nie jest to moje pierwsze spotkanie z niedźwiedziem, bo już miałem okazję za granicą widzieć dzikie niedźwiedzie, także w Polsce, podczas gdy je nawet fotografowałem dawno temu, ale kilka osób z grupy widziało je pierwszy raz na żywo i to zawsze jest niesamowite uczucie. Przed nami jeszcze zostało tylko dojechać jak najdalej się da w tym okresie na Transwagarską. W sumie aż tak daleko nie dojechaliśmy, bo droga była zasypana śniegiem, zeszła lawina, więc po prostu zrobiliśmy tylko to, co chcieliśmy, sprawdziliśmy, dokąd nam się uda. Dobra,
Dobra, pewnie chcielibyście usłyszeć o kosztach, oczywiście poza zakupami auta, jakie tutaj wydaliśmy na tego tripa, więc łącznie zrobiliśmy około 2800-2900 km. Maciek w swoim Audi wydał 3700 zł, to są koszta winiet, paliwa i wyżywienia oraz noclegu. Poduszki i pompa vacuum wyszła go ponad 1000 zł. Paweł zaś w swojej Grand Vitarze, która była najoszczędniejsza i najmniej awaryjna, wydał 3299 zł. W tym mamy oczywiście 2 noclegi, gdzie łączna kwota to 570 zł na 2 osoby, autostrada, winiety 233 zł, jedzenie około 1000 zł. Reszta to koszty paliwa. No i pozostał Michał w swoim Sangyangu i on wydał 4500 zł. Przed nami już ostatni punkt, czyli opuszczony wiadukt linii kolejowej. Gotowo! Hej, że hej! Hej, że hej! Będziemy właśnie, to pojedziemy sobie do Zaliawy po jej focie. Zobaczył ją w słoneczny dzień. Pomyślał Janek o jej. Zakochał się, nie wiedział, że tak życie potoczy się. Hej, że hej! Janek oświadczył się jej. Hej, że hej! I expected it to be, you know, pretty bad, but this is really bad. Ty, wiesz co, Łukasz, się stało? Znaczy, ty wiesz, ale widzowie pewnie tam będą oglądali. To niech piszą w komentarzu od razu. Tak. I szukaliśmy wjazdu na ten stary most kolejowy. I lecieliśmy tutaj takimi tam dróżkami, lecimy, no i taka biedna rodzina w Mercedesie W124 rozłożona tutaj, potrzebują piątkę paliwa, bo im zabrakło i tak dalej, no ale my paliwa nie mamy, oni to jakąś tam kasę, żeby zatankować coś i mówią, że złoto mają, nie? Ty i wyobraź sobie, chłopie, nasi kochani bracia Romowie za połowę ceny dali mi 24-karatowy naszyjnik, mieli wagę jeszcze przy sobie, tam nałożyliśmy to tam około 74 gram. I sprawdziliśmy szybko cenę złota i za 1/3 to wyszło. Zajebiści ludzie, no. Nie, że im źle życzę, bo im paliwa zabrakło, no smutne to było wszystko, ale naprawdę fajnie udało się fajne gadżety ogarnąć, nie? Także super bracia. To jeden z tych braci? Nie, on im nie chciał pomóc, dlatego ja zarobiłem. No i dotarliśmy na ostatni punkt naszej eskapady, czyli opuszczony most kolejowy wraz z tunelem, który już jest tak naprawdę na naszej drodze powrotnej. Bardzo wysoko nad ziemią. Fajne wrażenie będzie przejeżdżać ten most. I powiem wam, że ta wycieczka była mega zajebista. To było przeżycie takie na pograniczu ryzyka, ale też przemyślane i bardzo bezpieczne. W końcu mieliśmy dwa wozy zabezpieczające w razie W, chociaż te wozy też nie do końca były w idealnym stanie. Ale mega mi się podobał ten wyjazd i kurde, chciałbym takie wyjazdy zrobić przynajmniej raz w roku, właśnie z fajnymi ludźmi, pojechać takimi autami i bawić się jak nigdzie indziej. No to trzeba przeżyć, to jest najlepsze doświadczenie, trzeba to przeżyć, trzeba tutaj być i wychodźcie z domu, wsiadajcie w każde auto jakie macie. Udowodniliśmy, że nawet tanim autem, nieprzygotowanym zupełnie do tego co robiliśmy, można pojechać i dobrze się bawić. Ale polecam jechać zawsze minimum na 2-3 auta, jechać w grupie, wtedy jest bardziej bezpiecznie, jest asekuracja. No i co? Jedziemy tam, w tamtą stronę. You know I can be your love.
słuchajcie, jesteśmy na stacji, Michał potrzebuje skorzystać z toalety, nie? No i tu kręcił się taki gość, co mówią, że to jest młody Escobar, kurwa, i mówię, że to jest Taj Mahal, Badalam Dabad, więc jakaś tam krzyżówka, nie? No i się pytam, mówię, hello, my friend needs toilet. A Taj Mahal mówi, this is my home. I have toilet. I proponował, żeby Michał poszedł mu się złamać na chatę. Nie no, jedziemy dalej, bo tu nie ma możliwości technicznych. Panowie drodzy, co tu się wyrabia? Powiedzcie wy mi. CDI 6, 7, 1, 2, 29 i to jest... Kuba jest tak dobry, że wszystkim kupił pokoje na koniec. Bo robiliśmy losowanie i jego karta wypadła. Serwis. No, ale Blika zawsze przyjmę z chęcią, tam doliczam 15%. Wtedy tu nagrywa. Co? Tak jest. Tak jest. Już ale dzisiaj ładnie robiliśmy, prawie 300 km pan. No. Witamy Cię w naszych apartamentach. Zobacz co tu mamy. Mamy tak, krzesełeczko do siedzenia jest. Lampeczka jest. Tu bzykanko podwójne. Telewizorek, zobacz, 60 cali, płaski, najnowsza technologia, wyświetlacz 3D. A Skompresowany jak już 60 skórnego rąk, to cali. możesz sobie mocić klimę, piękny widok na okno. Pokaż tam widok. Zobacz, kawusia. Zobacz, tu mamy. Widoczek za oknem. I teraz idziemy dalej. Cukier puder. Zobacz. Prysznic jest, najnowsza technologia, tam deszczownica. Od razu z wietrznikiem na dwór, żeby się nie parowało. Kapcie, wszystko, kibelek wydesykowany. Szapeczka, zobacz, cyk, cyk. Test. Test trzeba przeprowadzić. Test czystej ręki, poczekaj. Dekalata. Test czystej ręki, test czystej ręki. Także dziękuję za gościnę. Co to kurwa? Małe będzie. Łukasz, dlaczego leżysz pod samochodem? Jakiś mądry mechanik tutaj, pan Hart za śrubę kontrującą skontrolował nie w tym miejscu to trzeba i pewnie się gwint już wywalił na tym, bo jest ogromny luz na pan Hardzie i to było czuć w ogóle w czasie, było czuć to jeszcze przed przyjazdem do Rumunii, to już było. Ja pamiętam, że jak ruszałem tym autem, to czułem takie pyk, wiesz, że jest jakiś luz gdzieś, nie? Kumało, że tak ma być. Jakubie, zauważyłem, że twoim celem Ruszajcie autem lewo, prawo. to było się dobrze ustawić, prawda? Kubuś, weź poruszaj. Dlatego ty jesz kanapeczkę, a youtuber tam kręci. Jest? To teraz jeszcze z mojej... Śmiać się możecie, ale takie było założenie tego wyjazdu, że oprócz 3 gruzów bierzemy 2 gruzy za 20 000 złotych. No i właśnie to realizujemy. A Kuba jest zadowolony. Grupka pojebanych ludzi, kolegów, przyjaciół pojechała do Rumunii tanimi autami na przygodę, o której nic nie wiedzieli. Nasza przygoda powoli dobiega końca. Zbliżamy się już do domu. Co prawda mamy jeszcze ze 300 km, ale naprzeciw tego, co na przykład tylko dzisiaj żeśmy zrobili, jest to bardzo niewiele. 1100 km za nami już dziś. Czy to czujemy? Nie.
fajnie się jechało, super ekipa, mega atmosfera. Z taką ekipą można jechać naprawdę na drugi koniec Europy i nie czuć się zmęczonym. No, fajny klimat, fajni ludzie myli, każdy machał. Nikt nie miał żadnego problemu, że jeździmy po lasach. Do Rumunii mogę powiedzieć jedno, że nie wierzyłem, że to auto przejedzie gdzieś około 2,5 tysiąca kilometrów. To jest najtańsze auto w tym zestawieniu i nie wierzyłem naprawdę, że w tej cenie można przeżyć mega przygodę z fajnymi ludźmi. Wyjazd mega udany, bo mega ekipa, więc to jest zawsze taki niesamowity czas z wami, który jakby bodźcuje mnie z każdej strony i pewnie innych też, każdego na swój sposób, ale to jest jakby kwintesencją tych wyjazdów. Bardzo fajna ekipa, która bardzo fajnie ekipowała. Bardzo fajne Audi Quattro, które bardzo fajnie quattrowało. W mega trudnym czasami terenie. Na oryginalnym zawieszeniu zmienione praktycznie tylko opony. Polecam, naprawdę można się fajnie bawić, w niewielkich pieniądzach kupić auto i naprawdę przejechać duży dystans tym samochodem. Super tereny, auta sprawdziły się. Pomimo, że były awarie, była naprawdę mega atmosfera, mega humor i do końca dowozimy super wspomnienia z tego wyjazdu. Moim zdaniem był to jeden z najfajniejszych tripów, na jakich byłem. Jeżeli chodzi o moje auto, takie security car, tutaj oczywiście winda była mnóstwo razy używana. Auto było zagotowane raz, nie wiemy czy uszczelka, czy coś, ale chłopaki mają takie patenty, tutaj kawałek węża, patrzymy czy nam wylatuje, czy nie. Nie no, po prostu bez nich bym, nie wiem, no dzwonił na 112 i prosił o helikopter na chatę chyba, ale z nimi zawsze jest do przodu. Także każdemu polecam tego typu format. Nie trzeba wcale wydawać setki tysięcy złotych, żeby super się bawić z ekstra ekipą. Zawsze jest podlimit, czego pewnie gdzie indziej nie ma na innych tego typu wyjazdach, jak sobie tam gdzieś rozmawialiśmy. Szybko to minęło, ale no cóż. Chciałbym to powtórzyć jeszcze w tym roku. Myślę, że w podobnym kontencie, może troszkę bardziej zaplanowany, bo jednak tutaj ten wyjazd nie był do końca jakoś idealnie zaplanowany, ponieważ ja byłem w Maroko, prosto z Maroko praktycznie przedostałem się do Rumunii, więc nie mogliśmy aż tak tego dobrze zaplanować, ale uważam, że i tak to był naprawdę świetny wyjazd, a przede wszystkim najlepsze było to, że pojechaliśmy tam grupą przyjaciół i się zajebiście bawiliśmy. I takie wyjazdy właśnie w towarzystwie fajnych ludzi polecam wam wszystkim, żebyście sobie praktykowali, bo nie ma nic gorszego niż siedzenie w domu i zastanawianie się nad tym, a może pojadę, a może nie pojadę. Wsiadajcie, każde auto jedźcie. Moje zadanie na tym wyjeździe było takie, żeby być odpowiedzialny za logistykę, układanie tras i prowadzenie jakby tej kolumny oraz robienie materiału właśnie, który będzie formą tego filmu dla was. Także mam nadzieję, że chłopakom i dziewczynom się podobało, bo była nas tam grupka osób, a wy napiszcie w komentarzu, co myślicie o takim kontencie. Jeżeli wam się będzie podobało, myślę, że jeszcze to w tym roku powtórzymy. Bardzo fajna Rumunia, która bardzo fajnie rumuniowała i jak już mówiłem, powtórzę jeszcze raz, Rumunia jest przepiękną kobietą, a ja jestem w niej zakochany. I co tu na koniec jeszcze? Czekam na kolejny wyjazd. No, było naprawdę niesamowicie, także dziękuję wam wszystkim. No. Właśnie Łukasz powiedział, że pojechaliśmy tam grupką wspaniałych przyjaciół, a co ważniejsze, wracamy i dalej jesteśmy grupką super przyjaciół. Pozdrawiam.